Jeżeli myślicie, że wkręciłyście się w deku trochę za bardzo, to odpowiem klasykiem: podtrzymaj mi piwo. Zajrzyj do nas, czyli Facebook, a grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Kilka tysięcy osób bardzo pozytywnych i za bardzo zakręconych. I właśnie teraz na naszej grupie trwa wyzwanie. Dla chętnych do zamówień w sklepie Inspirello dokładamy 2 serwetki. Trzeba je przerobić na coś fajnego, a potem się chwalimy 20 lutego. Każdy pokaże swoje dzieło. Będzie się działo. Serwetki dodajemy do paczek do 16 lutego. Mamy 22 rok, więc bardzo możliwe, że jeszcze zdążysz. A jeżeli jest już za późno, to polecam podróże w czasie albo nowe wyzwanie. A to jest moja propozycja motywacyjna. Cebulówkę pomalowałam na biało, a teraz robię transfer na leniucha. No dobrze, to nie jest transfer, ale czasami, żeby zrobić napis na jakiejś desce, wcale transferu nie potrzeba robić. No i ja właśnie na leniucha takie transfery czasem uskuteczniam. Wydruk na zwykłej kartce Xero, ale zrobiony na drukarce laserowej. Kartkę trzeba zmoczyć zwykłą wodą i troszkę odczekać, żeby się w rulonik nie zwijała i dopiero wtedy można przykleić. Rekomenduję, żeby mimo wszystko przyklejać prosto, bo mnie poszło jakoś krzywo i nawet tego nie zauważyłam. No dobrze, niech to sobie wyschnie, a gdy wyschnie, wszystko obszlifuję papierem ściernym. Może jak się tym nie pochwalę, to nikt tego nie zauważy. Do ozdoby mojego wiekopomnego dzieła wystarczy 1 serwetka. Z tej strony małe kwiatki na boki, ale z drugiej przyda się jakiś ładny bukiecik. Wzory wyrywam z serwetki przy pomocy pędzelka i zwykłej wody. W miejscu przeciągnięcia serwetki czystą wodą można ją bez szkody dla całej reszty rozerwać. Strona cebulówki z sentencją życiową otrzyma tylko ramkę z kwiatków. Wyrywam troszkę więcej kwiatków niż potrzebuję, bo wiecie, podczas klejenia różne rzeczy się mogą zdarzyć i lepiej mieć jakieś kwiatki w zapasie. Żeby przykleić serwetki do podłoża, wystarczy je posmarować tylko od góry. Serwetka nasiąka klejem, przemaka i całość świetnie trzyma się deski. Jak widzicie, bukiecików nie docinam do brzegów deski. Gdy to wszystko wyschnie, będę mogła spokojnie obszlifować te zwisające elementy papierem ściernym. Pierwsza strona jest sucha, więc odwracam i dokładnie w taki sam sposób przyklejam centralny bukiecik na drugiej. Klej jest mleczny, ale gdy wyschnie, będzie idealnie przeźroczysty. Gdy wszystko jest suche, można papierem ściernym o gramaturze 220 bądź 240 zeszlifować boki. Przed dalszym ozdabianiem całą moją deskę bardzo dokładnie lakieruję z obu stron. Wyzwanie na Facebooku to rodzaj wspólnej zabawy. Bez nagród, bez napinki, po prostu robimy coś wszyscy dla czystej przyjemności. No i ja się tak zastanowiłam, co by mi taką przyjemność sprawiło i pomyślałam: cieniowanie klasyczne, naprawdę dawno tego nie robiłam. Dawno temu zrobiłam dla Was specjalny film instruktażowy, jak cieniować. To naprawdę nie jest trudne, chociaż dobrze mieć przynajmniej dobre farby. Jeszcze chwilkę pokażę Wam film bez żadnych przyspieszeń, ale za chwilę dam czadu. Po prostu szkoda czasu, ponieważ pod filmem zostawię Wam link do wideo, w którym pokazuję, jak prawidłowo cieniować. Warto go zobaczyć chociażby po to, żeby się przekonać, iż cieniowanie to żadne czary-mary. Po pierwsze, dobieramy kolor do fragmentu obrazka, który chcemy wycieniować. Do róż dobieramy różowy, a do listków dobieramy zielony. A potem ten kolor po prostu rozmazujemy. Można tak jak ja trochę powydziwiać, czyli porobić kreski, a następnie te kreski porozmazywać. Ale i bez takich wydziwień cieniowanie będzie wyglądało fajnie. No to przyspieszamy. W pierwszym etapie wybrałam sobie kolor różowy i teraz objeżdżam na różowo wszystkie kwiatki, które mam na rysunku. Do niektórych kwiatków ciągnę takie różowe błyskawice, bo myślę, że po rozmazaniu to wygląda bardzo ciekawie. Po skończeniu kwiatków biorę się za listki i robię dokładnie to samo, tylko w zielonym kolorze. Jeżeli nigdy jeszcze nie cieniowałyście, to takie wzory bardzo Wam polecam. Takie, czyli wzory, na których nie występuje za dużo kolorów. Tutaj mamy tylko różowy i zielony i to jest ok. Jeżeli w bukiecie macie 15 różnych kolorów kwiatów, to trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo cieniowanie w 15 kolorach rzadko kiedy wygląda ładnie. No to babeczki namawiam, jeżeli miałyście opór, żeby zacząć cieniować, to teraz jest dobra chwila, a ten wzór naprawdę do tego się fantastycznie nadaje. Cieniowanie klasyczne wyszło mi tak, teraz szybko to muszę wysuszyć, popaprać brzegi i jedziemy dalej z tym koksem.
Uwielbiam te deseczki cebulówki, bo są maleńkie, urocze i świetnie nadają się na różne głupie sentencje. Chociaż uważam, że tym razem jest to naprawdę ważna mądrość życiowa. Wyobraźcie sobie, że zapraszacie znajomych, robicie na tą okoliczność coś pysznego, a babeczki mówią, że one się odchudzają. Ja się tak starałam, wszystko jest pyszne, a one się odchudzają. I właśnie wtedy na stół, cała na biało, wjeżdża moja cebulówka. Chcesz mieć płaski brzuch? To namaluj sobie pępek na plecach. A dzisiaj przyszłaś, to proszę przynajmniej popróbować. No cóż dziewczyny, u mnie nie ma miętkiej gry. Ja tu gadu, a zawijasy same się nie namalują. Myślę, że one tutaj bardzo potrzebne nie były, ale pomyślałam, że nie ma co marnować okazji do poćwiczenia nadgarstka. A to jest pasta do modelowania w aplikatorze. Po pierwsze jest matowa, co mi do tej pracy bardzo pasuje, a po drugie, tak jak ją wyciśniemy, tak już zostanie. Zwykła, klasyczna konturówka potrafi trochę usiąść podczas schnięcia, a tutaj zawsze będziemy mieli taki fajny efekt 3D. A tutaj moje ulubione przywieszki, naprawdę je uwielbiam, robię hurtowo i dodaję do wszystkiego. To jest po prostu glinka super lekka, w której odcisnęłam pieczątkę. Jeżeli też uważacie, że takie drobiazgi są super, to jak zwykle link do tej pieczątki macie pod filmem. Gotowa wyzwaniowa tabliczka motywacyjna prezentuje się tak. Kokardki są dowiązane, ale nie przyklejone, bo jeżeli komuś nie będzie się mój pomysł na życie podobał, to zawsze może kokardkę obrócić i postawić drugą stroną do publiczności. I co, czujecie się namówione na to wyzwanie? Bo jeżeli już jest za późno, no to trudno, tylko podróż w czasie. Jak zwykle listę produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie wideo. Do zobaczenia na naszej grupie Pozytywnie za bardzo zakręconych.